Witajcie kochani! Przychodzę dzisiaj do Was z podsumowaniem eventu Rapid Respawn, który miał miejsce w ostatni weekend. Przy okazji chciałabym połączyć ten film z mini poradnikiem dotyczącym bestiarek, które ja robiłam podczas trwania tego wydarzenia. Zapraszam do oglądania. Rapid rozpoczęłam wspólnie z kumplami od wbijania Ghastly Dragonów na pałacu. Dostęp do tego miejsca ma każdy, kto oddał 10 Tome of Knowledge KL-owi. To, ile oddaliście książek, możecie sprawdzić w questlogu w questie The New Frontier. Droga do pałacu prowadzi przez parne pola, przez góry, gdzie przechodzimy przez Lizarda, następnie Drakeny, aż znajdziemy dość charakterystyczne zejście po schodach, gdzie mamy safe spota. Schodząc dalej, przechodzimy przez małe pomieszczenie z Drakenami i wchodzimy do wielkiej sali z Ghastly Dragonami. Przy okazji bicia bestiary w tym miejscu na południu pomieszczenia znajdziemy skrzynię, po użyciu której otrzymamy kolejny Tome of Knowledge. Również zanim tu przyjdziemy, warto wziąć sobie taska u Grizzly'ego na Drakeny i Ghastly Dragi. Do pełnego bestiary trzeba zabić 2500 potworów, co da nam dodatkowe 50 charm pointów. Odliczając przerwę na refill, cała bestiarka zajęła nam około 4 godziny, gdzie większość czasu biliśmy ją w 4 osoby. Kolejnymi mobami, na które się wybrałam, tym razem solo, były Bloodhandy i Blood Priest na DRF. Wejście do pomieszczenia z nimi znajduje się poziom wyżej niż pentagram po prawej stronie. Razem z tymi dwoma mobami znajdziemy w pomieszczeniu Gravediggery. Przy schodach kręcą się również 2 priesty, które dodatkowo można nabijać. Dodatkowo niedaleko znajdują się zagrody, w których występuje Black Sheep, szary koń, larwy, flamingi, świnki, króliki i kilka rodzajów żabek. Do tego można sobie te moby dobić tam na firebombach. Bloodhandów i Blood Priestów potrzeba po 1000 do bestiary, co nam dodatkowe 50 punktów. Dobijałam tam dodatkowo Black Sheepy na firebombach, których potrzeba 250, czyli kolejne 5 charm pointów. Biegając po tym spocie 2,5 godziny wbiłam 700 Bloodhandów i 700 Blood Priestów oraz 250 Gravediggerów. Następnie popłynęłam na Goramę, gdzie po wejściu w teleport przeniosłam się na wyspę Ramoa. Moim celem było jej podziemia, a dokładnie miejsce, gdzie respią się cavebiry. Jest to idealna miejscówka na Rapida, aby wbijać kilka bestiarek naraz. Występują tutaj nekromancery, priesty, DS-y, licze, bombisty, ghosty i wampiry. Ja spędziłam tutaj tylko niecałą godzinę, ale udało mi się wbić nekromancery i pociągnąć dalej bestiarkę z liczami i priestami. Na 40 minut biegania wpadło 157 liczy i 112 priestów. Moim kolejnym celem były Earth Elementale i zaczęłam je wbijać na Liberty Bay pod skałą z wyrmami. Wybrałam tę miejscówkę, ponieważ występują one tam z Night Stalkerami, których również mi brakowało. Dobicie 420 sztuk do bestiary zajęło mi pół godziny, no a przy okazji wbiłam dodatkowe 170 Night Stalkerów. Dalej trafiłam na cmentarz na Jalahar, gdzie dobiłam w końcu zombie do bestiary. Wbicie 800 sztuk zajęło mi tutaj godzinę 15, no i przy okazji wpadło kilka liczy i 170 Night Stalkerów.
Po wbiciu zombie wróciłam na Liberty Bay i tym razem poziom niżej dobijałam Night Stalkery. Bicie 500 sztuk zajęło mi około 40 minut. Kolejną miejscówką wartą uwagi na Rapidzie są ogrody na Kormali. Aby się do nich dostać, musimy przejść przez studnię, która znajduje się na zachodnim brzegu wyspy. Znajdziemy tam oba rodzaje Leaf-golemów, Diry, ważki, haltelingi, Forest Fury i Elder Forest Fury. I to właśnie te ostatnie były moim celem. Na poprzednim Rapidzie wbiłam ich tylko 170, więc na tym chciałam dokończyć bestiarkę. Znalazłam 2 spoty, na których respiły się po 2-3 sztuki i biegałam między nimi. Sumując cały czas, jaki spędziłam tam, to dobicie 830 sztuk Elder Forest Fury zajęło mi jakieś 4 godziny. Następnie w duo wybraliśmy się na Tikuandę na Medusa Tower w celu wbicia Omnivore i Clay Guardianów. Najniższe piętro jest również dobrym miejscem, jeśli chcemy dobić Stone Golemy i Gargoyle. Biegaliśmy sobie po 2 piętrach i po godzinie wpadło 1000 Omnivore i 850 Clay Guardianów. Ostatnią bestiarką na tym rapidzie były Undead Mineworkery i Undead Prospectory na Edron. Jest to bestiary, które najlepiej wbijać w 2 osoby na bombach. Jaskinię dzielimy na pół i rzucamy bomby na jednej połowie, a na drugiej dobijamy moby, czyli tam, gdzie są bomby kolegi. Na obrazku, który Wam się teraz wyświetla, zwizualizowałam, jak to ma mniej więcej wyglądać. W momencie, gdy widzicie, że bomby zaczynają przygasać, poprawiacie je na swoje i zamieniacie się stronami z kolegą. I tak w kółko. Wbicie samych Mineworkerów zajęło około 2 godziny, natomiast aby dobić prospektory musiałam posiedzieć 40 minut dłużej.
Podsumowując, na tym rapidzie udało mi się wbić 335 charm pointów, co daje mi w sumie 8299 punktów i 135 miejsce w rankingu na Damorze. Cieszę się, bo wpadło kilka dość żmudnych bestiarek i udało się przy tym evencie zachować w miarę zdrowy rozsądek. Kolejny event jest już zapowiedziany na 2 września i będzie to Double XP Skill, na którym pewnie tradycyjnie skupię się na skillowaniu. To by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko. Na razie.